And in the United States, what's going on, Peter, is there was a pastor down in Texas, a good friend of mine, Dr. Hotze, is filing a lawsuit. I'm the expert witness on that lawsuit because a pastor... Piotr w USA jest pastor w Teksasie i z nim było podobnie. Przygotowujemy sprawę w sądzie, gdzie będę oskarżycielem posiłkowym, ponieważ narusza to prawo zgromadzeń, naszą pierwszą poprawkę do konstytucji. Oczywiście powinniśmy trzymać chorych z daleka, ale zdrowi powinni tworzyć wspólnoty. W 1988 roku pojawiła się praca, która była punktem zwrotnym, jeśli chodzi o wagę kształtowania się relacji w wspólnotach. Wielu ludzi, może nie wie, ale każdy z was chce żyć jak najdłużej. Jednym z doświadczeń polegało na tym, jak mieć zdrowe i długie życie, co jest powodem, że żyjesz długo. Z tych badań wyszło, że powodem numer 1, dzięki któremu żyjemy dłużej, nie jest zdrowe jedzenie czy witaminy. Czy wiedziałeś o tym? Numerem 1 jest wspólnota, w której żyjesz. Fakt, że masz dobrych przyjaciół i czujesz się bezpiecznie. The number one reason, Peter, that people live long and have a healthy life is not because of frankly eating food or vitamins. Did you know that? The number one reason that people live long, number one, is community, that you have good friends, that you feel secure, because they have found many, many people who smoke and drink or what you may think is unhealthy lifestyles. And some of these people are living to 90, 100. Mamy wielu ludzi, którzy piją, palą i żyją po 90 lat, którzy żyją długo i szczęśliwie. Wyszło z tych badań, że powodem numer 1, że żyjemy długo, jest fakt, że jesteśmy częścią wspólnoty, zgromadzenia. Chodzimy na przykład razem do kościoła i spotykamy ludzi. Dowiedziono, że jeśli społecznie izolujesz ludzi, nie dajesz im możliwości kontaktu ze sobą i nie dajesz im możliwości interakcji międzyludzkiej, to w rzeczywistości osłabiasz ich układ odpornościowy. Posłuchaj mnie uważnie. Właśnie to jest wszystko szalone. Z tą całą kwarantanną, izolacją, tacy głupi ludzie jak Fauci i inne niefortunne osoby, które nie mają pojęcia o systemie molekularnym, gadają bzdury. Kiedy izolujesz ludzi, później ci ludzie mniej lub bardziej wpadają w depresję, szczególnie w czasie zimy, gdy jest czas przyjściowy. When you socially isolate people, some people are more prone to this. People have depression, especially in the wintertime where we're transitioning, is that social isolation, the work of Stephen Cole, great paper published in the Proceedings of the National Academy of Sciences, almost a decade ago, clearly shows. Praca Stephena Cole pod nazwą Social Isolation, napisana ponad 10 lat temu, klarownie udowadnia, że izolacja doprowadza do spadku odporności. Twoje ciało produkuje mniej nutryn i protein, które wspierają działalność antybakteryjną w twoim organizmie, a wydzielają się rzeczy, które wspierają stany zapalne. Tak więc poprzez odizolowanie pomagasz, by stany zapalne w twoim organizmie wzrastały, a odporność malała. Pomyśl o tym. So just think about that. Yeah, we're thinking about it, sir, doctor, because I have one question to you just said about it. That's pretty interesting. Yes. Myślałem o tym i od razu mam pytanie na ten temat. W historii Polski i Polaków walczyliśmy z wieloma wrogami. Ostatni był komunizm. Kościoły były naszym ostatnim miejscem, gdzie tlił się płomień nadziei. Miejscem, gdzie gromadziliśmy się i mogliśmy czerpać z tego siłę. Teraz nam to zabrano. Teraz zabrano nam szansę, byśmy się zgromadzili, by być silniejszymi. Co o tym myślisz? Now they took away from us this. When we have this epidemic, when we have this outbreak, they took away this chance to get it together and getting stronger together. What do you think about that? That when you when you isolate people, and they did it with humans and they did it with monkeys, okay? And when you isolate people at the genetic level through gene expression, your body does not generate the compounds which support antiviral activity. Kiedy przeprowadzali te eksperymenty, to oddzielili ludzi i to samo zrobili z małpami. Jeśli chodzi o ludzi, to odkryto, że ci odizolowani przestali produkować ciała antybakteryjne. Twoje ciało jest fabryką związków chemicznych, które również są farmaceutykami przeciwko wirusom. W odizolowaniu zmniejszasz te związki, a te, które powodują zagrożenia, wzrastają w siłę. Twoje ciało produkuje stany zapalne. Jest jeszcze kilka innych ciekawostek na ten temat. Posłuchaj tego. To jest bardziej szkodliwe niż choroby serca, otyłość i palenie tytoniu. Izolacja jest bardziej szkodliwa niż palenie, niż wysokie ciśnienie krwi, bardziej niż otyłość. Tak na marginesie, te 3 rzeczy, o których wspomniałem, to najcięższe przypadki, o których mówiłem wcześniej, jeśli chodzi o koronawirus. You follow what I'm saying? Yeah, So, totally. social isolation at the molecular level is more detrimental than smoking, more detrimental than high blood pressure, more detrimental than obesity. And by the way, those 3 things that I just said
Those three things are the pre-existing conditions when people start having, when people are having to go to the hospital when they get in critical care. This is even more than that. So what are you doing? Your loved one is now being isolated. Przypadki, które mają najmniej szans na wyjście z koronawirusa. Kochane przez ciebie osoby są w odosobnieniu. Załóżmy, że są chore i nie możesz ich widzieć. Ty jesteś w izolacji i nie wiesz, co się dzieje. Nawet jeśli pracownicy medyczni są bardzo dobrzy, tak na marginesie, to oni też czują strach. Więc te osoby, które są w szpitalu, bardzo to przeżywają, a ich bliscy też się stresują. To wszystko obniża nasz system odpornościowy. To jest to, czego głupi ludzie jak Fauci nie rozumie i idioci jak Bill Gates, którzy nie mają żadnego biologicznego treningu. Nie znają się na bioinżynierii i on jest tym, który próbuje dyktować, jak ma wyglądać prawo zdrowia na całym świecie? Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ ma mnóstwo pieniędzy i ukradł czyjś pomysł i go sprzedał? Biological engineering, and he's the guy that is trying to dictate a policy, biology, health policy for the world. Why? Because he has a lot of money that he made from actually stealing someone else's invention, DOS, and then flipping it and selling it. That's what's really going on. The situation in the world, a small set of people want power, profit, and control. To właśnie dzieje się na świecie, gdzie mała grupa ludzi chce władzy, zysku i kontroli. Strach, kłamliwa nauka, farmaceutyka i teraz idziemy w kierunku faszyzmu. Nie mówię tego nadpółbudliwie i przesadnie, ale to jest rzeczywistość, która dzieje się na naszych oczach. Apple i Google właśnie potwierdziły, że zaczną używać telefonów, by szpiegować tych, co mają tę infekcję. Apple i Google się połączyły. CDC i WHO również. Tak więc mamy elitę, która chce z nas zrobić więźniów w świecie, gdzie będziemy obserwowani i kontrolowani. Używają tego strachu związanego z koronawirusem, by ujarzmić tych ludzi, którzy nie chcą się na to zgodzić, którzy nie chcą stać w jednej linii. To jest najlepszy sposób dla nich, by to zrobić. So, doctor, you're saying that fearmonger. Doktorze, to mówisz, że rozsiewanie strachu jest głównym punktem w tej epidemii? But now we're all prisoners with maybe 2 or 3 people. In the United States right now, if you're a daughter... Teraz jesteśmy więźniami w grupie 2-3 osób. Teraz w USA, gdy chcesz odwiedzić córkę, która mieszka w innym stanie, to twoi sąsiedzi donoszą na ciebie na policję z informacją, że tam jedziesz. Nie pozwala się w tej epidemii na odwiedziny swoich bliskich, grożąc, że ich się zatrzyma w więzieniu. Mamy wideo, na którym facet odmawia noszenia maski i zostaje ostro potraktowany przez policję. Jakie państwo teraz tworzymy? Wyrzucamy do kosza wolność religijną i zgromadzeń. To samo robimy z pierwszą poprawką do konstytucji. The religious right for people to get together. We're trashing the First Amendment, and this is how fascism occurs. It's always occurred in human history. W taki sposób przejawia się faszyzm. Zawsze pojawia się w czasach, gdy ludzkość najmniej się tego spodziewa, kiedy ludzie mają jakiegoś niesamowitego wroga i przez to są zdolni do oddania swoich praw i wolności. Widzisz, to co się stało w Polsce pokazuje historia naszego pierwszego wywiadu. Rozmawialiśmy przecież o systemie odpornościowym człowieka. Połączyliśmy pewne punkty ze sobą. Dlaczego ten materiał został usunięty? Co ty o tym myślisz, Piotr? Anything else but the immune system and interconnecting the dots. Why is that being taken down in Poland? I mean, it's quite extraordinary. Why do you think, Peter? Yeah, I'll tell you why. Because you told the truth. Simple. You combine all the truth in one interview. Ja powiem ci dlaczego. Ponieważ powiedziałeś prawdę. Proste. Skonsolidowałeś całą prawdę w jednym wywiadzie i wyjaśniłeś, o co w tym wszystkim chodzi. Ludzie na początku byli skonfundowani, a teraz zaczynają zadawać pytania. Trzymają nas w domach, a wiesz ile mamy ofiar tego wirusa? Trochę więcej niż 100. To nie jest epidemia ani kryzys. Jednak rząd wciąż nam mówi, to jest epidemia. Co ty o tym myślisz? So it means nothing. So it's not an epidemic, it's not an outbreak. But the government is still telling us that it's epidemic, it's outbreak. What do you think about that? One of the things we need to understand is the entire hospital establishment in the United States, and to everyone listening here in the United States needs to understand this. I don't know about Polish hospitals. Musimy zrozumieć, że cały establishment medyczny w USA, niech Amerykanie tego również posłuchają. Nie wiem jak to wygląda w Polsce, ale na przykład we Włoszech to wiem od mojego przyjaciela, który pracował ze mną na MIT. On zawsze mi mówił, że nie chciałby skończyć we włoskim szpitalu. Jak na to patrzę, to zdaję sobie sprawę, że przez ostatnie 2 lata zmarło w włoskich szpitalach 20 000 ludzi z powodu grypy. Na przykład w USA każdego roku mamy 440 000 przypadków pomyłek lekarzy. I nie mówię tu o COVID-19. Wchodząc do szpitala w USA,
czy w Anglii, w Londynie, masz 3 na 5 szans, że wyjdziesz z tego cało. To jest od 40 do 60% szans, gdy idziesz do szpitala, że wyjdziesz z niego z inną infekcją. Tu nie chodzi o koronawirusa, tu nie chodzi o inną grypę. This is not about coronavirus. This is not about any other flu. You walk into a hospital, you have a 40 to 60% chance, and you can read about this. Wchodząc do szpitala masz od 40 do 60 szans na to, by złapać coś innego. 440 tysięcy ludzi idzie i umiera w szpitalach poprzez błąd medyczny. Ponadto mamy 200 tysięcy ludzi, którzy umierają, ponieważ przypisano im złe medykamenty. Nie zapominaj również o tym, że 1,9 miliona pacjentów ma problemy, ponieważ ich lekarstwa nie zadziałały jak trzeba. Tak więc codziennie umiera 100 razy więcej osób przez błąd lekarski, złe recepty albo z powodów proceduralnych. Jeśli nie zrozumieliście tego do tej pory, a mam nadzieję, że zrozumieliście, to cała sprawa jest stworzona przez po prostu tak zwany deep state. When they go to a hospital because of the procedures that could take place. So if you don't get it by now, which I'm sure most of people are getting it, this entire thing is brought to you by the deep state. All of it. And it's brought to you at a time in history where people are starting to wake up all over the world. All over the world, people are they're realizing, wait a minute, I don't want my child to get... Wszystko zostało zainicjowane w momencie, gdy ludzie zaczęli się budzić i stawać się świadomi. Na całym świecie ludzie zaczęli mówić, że nie chcą, aby ich dziecko miało brudną wodę, powietrze i jedzenie. Mówią, że ich dzieci mają być zdrowe. Ludzie zaczęli czytać i pojmować swoje ciało jako system. Chcą nauczyć się, jak ma być zdrowy. Zrozumieli, że czysta woda, powietrze, jedzenie, witaminy i minerały są ważne. Ten ruch społeczny się rozpoczął. Firmy farmaceutyczne przegrywają. Ludzie nie chcą brać tych lekarstw. Leki na cukrzycę, na problemy chorób sercowo-naczyniowych spadają w dół. Oni przegrywają. Na całym świecie ludzie się temu przeciwstawiają. Mamy protesty w Hongkongu, Wuhan i Wenezueli. Ludzie nie chcą już być niewolnikami Billa Gatesa, Hillary Clinton, Fauciego, WHO i CDC. Wierzę, że mamy wojnę, która ma za zadanie ustanowić wolę kilku ludzi poprzez strach i kłamliwą naukę. The slaves of Bill Gates or the slaves of Hillary Clinton's or the WHO and CDC. So this, I believe, is a war that's underway to impose the will of a few people through fear and fake science. That's what's fundamentally taking place. And it's about time that we as a people... To właśnie teraz się dzieje. I najważniejsze, że my ludzie musimy zdać sobie sprawę, że jest nas więcej, że nasz system odpornościowy jest mocniejszy i nie trzeba zbyt pochopnie reagować. Oni chcą rozwalić gospodarkę. Zresztą stworzyli system, który opiera się na transferze wielkiego bogactwa, tylko dla określonej małej grupy ludzi. I oni chcą to kontynuować, wiedząc, że ten rodzaj ekonomii nie działa i zawiódł. I ponieważ istnieją instytucje jak Rezerwa Federalna. To wszystko jest oparte na podrobionym modelu ekonomii. Oni wiedzą, że poprzedni model nie działa i teraz muszą nas przestraszyć i sięgnąć po szczepionki. Chcą nas kontrolować, ponieważ nie mogą mieć nieposłuszeństwa. Nie chcą rewolucji na swoich rękach. To wszystko jest, by powstrzymać rewolucję wśród normalnych ludzi. Oni mają w swoich szeregach bardzo mądrych ludzi za Apple i Google, którzy analizują dane i wiedzą, że jak osiągniemy pewien pułap, to będzie ich koniec. Dlatego Piotr, wiele nagrań, które nagrałem, jest tak popularne, bo mówię prawdę. They have the Googles, they have the Apples, they have all the smart people looking at projections. They is headed, and where this is headed is their demise, because people of the world are getting smarter and smarter and smarter. That's why, Peter, a lot of the videos I'm doing are going viral because they speak to the truth. To był wywiad z doktorem Shivą, druga część, jak widzieliście, transmitował to również na swoich kanałach, na swoich portalach społecznościowych. Przypominam, że możecie wspierać telewizję wRealu24, jeśli uważacie, że to, co robimy, jest dobre. Numer konta właśnie jest na waszych ekranach, żeby takie wywiady powstawały. Potrzebujemy waszej pomocy. Wspierajcie również film Jasna Strona Nieba, księża, którzy wygrali z SB. Na zrzutka.pl można właśnie ten film wspierać i również odpisać 1% swojego podatku od Fundacji Polskiej, dla Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. To było, no, powiedzmy, mocne spotkanie z panem Shivą znowu. Mam nadzieję, że będzie tak samo popularne, jak było za pierwszym razem. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego.